O 3:00 dzwoni budzik. O świcie wychodzę z parkingu, a po 5:00 wschodzi słońce. I wtedy myślami jestem już tam. Świnica. 2302 metry tatrzańskiej klasyki. Nie jest najwyższa, nie jest najtrudniejsza, ale ma to coś, co sprawia, że turyści wracają tu od pokoleń. Może chodzi o widoki, może o łańcuchy i eksponowane fragmenty, a może o całokształt. Cześć, z tej strony Mateusz i dzisiaj wybieram się na taką klasyczną wycieczkę w naszych Tatrach Wysokich, czyli na Świnicę, którą widać już tam. Na hali gąsienicowej pięknie jak zwykle. Właśnie wzeszło słońce, jest 5:20 z minutami. To jest dosyć ciekawe, bo jak byłem tutaj miesiąc temu, to wschód słońca był 4:30 z kawałkiem. Więc już trochę tego dnia ubyło, no ale można godziny dłużej pospać. A ja do samego końca zastanawiam się, którym szlakiem na tę Świnicę się wybrać. A no właśnie, bo to tutaj, na hali gąsienicowej, można podjąć ostateczną decyzję. Szlak przez Zawrat jest jednokierunkowy i uchodzi za ten trudniejszy. Z wierzchołka schodzi się tak, jak prowadzi drugi wariant, czyli ten od strony Przełęczy Świnickiej. To chyba taka klasyczna i najpopularniejsza metoda wyjścia na szczyt. Łańcuchów i ekspozycji w obu przypadkach jednak nie brakuje. Wyboru dokonałem spontanicznie, bo zadecydowały dwa małogórskie czynniki. No dobrze, decyzja podjęta. To nie był żaden taki skomplikowany wybór. Po prostu na Świnicę można wchodzić w zasadzie od dwóch głównych kierunków. Albo od Przełęczy Zawrat, czyli od wschodu, albo od strony Przełęczy Świnickiej. No i ja zdecydowałem się na tę drugą metodę. Tam już widać takie charakterystyczne wcięcie. Właśnie w tamtym kierunku idę. A ten wybór jest podyktowany w zasadzie takim czynnikiem, że miesiąc temu, kiedy przechodziłem Orlą Perć, jest film na kanale, podchodziłem na Zawrat i stwierdziłem, że trochę za wcześnie może, żeby powtarzać ten szlak. A tutaj w tym rejonie nie było mnie dawno, więc sobie odświeżę. A po drugie jest już sporo osób. Wschód 5:20, czyli można było dłużej pospać. No i większość poszła właśnie w stronę Przełęczy Zawrat, a tutaj nie ma jeszcze nikogo. No i stwierdziłem, że pójdę sobie tędy, będę miał trochę jeszcze takiego tatrzańskiego spokoju dla siebie. Opuściłem więc okolice schroniska i teraz wzdłuż oznaczeń żółtych, a przede wszystkim czarnych, będę podchodził w stronę Przełęczy. Jakaś 1:30 mnie czeka. No i jest tutaj już niesamowicie ładnie, bo słońce wzeszło trochę wyżej. Jest wierzbówka Kiprzyca, te charakterystyczne kwiaty. Słońce oświetla już szczyty. No, tak można wędrować. To był chyba całkiem dobry wybór, bo jest cicho, spokojnie, a w dodatku malowniczo. Szedłem sobie takim szpalerem wśród kwiatów, słońce świeci takie poranne. Tam doskonale widać Świnicę, ale też kościelec, który z tej perspektywy no tak dosyć majestatycznie wygląda. Minąłem kolejne skrzyżowanie szlaków, no i uparcie trzymam się tych czarnych oznaczeń prosto na Świnicką Przełęcz. Ten żółty odbija w stronę Kasprowego Wierchu, ale później można też podejść na Przełęcz Liliowe. No i tam się wychodzi, co oznacza, że można oczywiście też granią później przejść w stronę Świnickiej Przełęczy. No ale takie dylematy mnie nie obchodzą na razie. Kto wie, może tamtędy wrócę, jak moje nogi nie zaprotestują, ale póki co cały czas czarny. Bardzo wygodny jest ten chodnik na tym odcinku, więc maszeruje się sprawnie. No i w taki sposób dotarłem w okolice
zielonego stawu gąsienicowego. Nie tak znanego oczywiście i nie tak dużego jak czarny staw gąsienicowy, ale też otoczenie niezwykle urokliwe. No i ta grań Kościelców, którą to widać, przedziela tak jakby dolinę na dwie części. Ta wschodnia z czarnym stawem gąsienicowym właśnie, no i ta zachodnia z zielonym stawem, ale to nie jedyny staw tutaj, więc z podejścia pokażę Wam jeszcze. Świnicę bardzo ładnie widać, no i z perspektywy doliny wydaje się bardzo odległa, no ale jak już się zacznie iść, to nigdy nie jest tak źle. A tam też za moimi plecami pokazały się już budynki na Kasprowym Wierchu. Przy tym porannym świetle, no i dzięki zboczom, które odbijają się w tafli, rzeczywiście ten staw wydaje się taki mocno zielony. Zaczęło się podejście, więc niedobrze dla łydek, bardzo dobrze dla widoków. No i tu doskonale widać, że nie tylko ten jeden staw znajduje się tam w dolinie. Nie jeden i nawet nie dwa, a od 19 do 22, bo niektóre małe stawki są okresowe i wysychają w czasie suszy. I chociaż żaden z nich nie jest tak okazały jak czarny staw gąsienicowy po wschodniej stronie doliny, to żadnemu z nich nie można odmówić uroku. A teraz ulubiona część każdej wycieczki. Teatralne spojrzenia w dal, by ukryć, że właśnie zabrakło tchu. Na razie takimi zakosami, po całkiem wygodnym chodniku podchodzę wyżej. Muszę się wgramolić na taki próg. No i jak już to zrobię, to będę miał bardzo dobry widok na dalszą część drogi, już bezpośrednio na Przełęcz. Po porannych kolorach nie ma tutaj już śladu. Zrobiło się bardzo surowo w tej górnej części doliny. No ale widać też już Świnicką Przełęcz. Ona jest tam. No i widać też taki złowrogi żleb opadający spod niej. Na szczęście szlak tamtędy nie prowadzi, tylko trawersuje tutaj to zbocze. Myślę, że jeszcze jakieś 30, może 40 minut. Na dole kwiaty i zielone zbocza, wyżej surowe skały i coraz ostrzejsze światło. To też jedna z tych przyjemnych rzeczy w górach. Kilka chwil i jest się w innym świecie. No ale żeby to wszystko zobaczyć, to niestety trzeba iść, a podejścia w górach są trochę jak, nie wiem, bieganie we śnie. Niby wkładasz masę wysiłku, a w rzeczywistości posuwasz się do przodu w ślimaczym tempie. Ja jednak bardzo polubiłem ten odcinek, zwłaszcza że samotność w Tatrach to prawdziwy luksus. Ten trawers w stronę Świnickiej Przełęczy wygląda mniej więcej tak. Ścieżka prowadzi takim dosyć podciętym zboczem i coś tu spływa z góry. Jest wilgotno niekiedy, więc warto uważać, żeby się nie poturbować. A tam w dole widać jeszcze jeden ze stawów Doliny Gąsienicowej, czyli długi staw. Do kolekcji, do tego, żeby można było jeszcze na czymś zawiesić oko. No a Przełęcz coraz bliżej. Już miałem zdejmować kurtkę, bo się zgrzałem na tym podejściu, ale rzeźko tutaj wieje taki dosyć chłodny wiatr. Jestem na Przełęczy, godzina do szczytu, według tej tabliczki przynajmniej. Tam prowadzi ścieżka w stronę Kasprowego Wierchu, więc stamtąd można też dotrzeć właśnie na Przełęcz. No a Świnica już się piętrzy tutaj przede mną. Widać też ścieżkę, która prowadzi tam dalej, ale przede wszystkim są bardzo ładne widoki, no bo dotarłem do grani. Tam piękny Krywań, charakterystyczny. No i Tatry Zachodnie.
patrzę na nie z sentymentem, bo wczoraj tam byłem. Byłem na Rochaczach, też bardzo taka wycieczka ciekawa, więc podlinkuję, też sobie zobaczcie. No dobrze, ruszam, bo korzystam z tego, że ciągle jestem tutaj sam. Aż trudno w to uwierzyć. Nie skłamię, jeśli powiem, że byłem podejrzliwy co do tej ciszy. Popularny szlak w środku wakacji? No ale korzystałem z tego luksusu i ruszyłem przed siebie. Mijałem sobie kolejne kamienie mijały mnie, no i było bardzo miło. Powoli też docierałem do miejsca, gdzie zaczynała się ta najciekawsza część wycieczki. Na razie takim chodnikiem, wzdłuż czerwonych oznaczeń, po blokach skalnych, po jakichś takich schodach. Nic przesadnie trudnego, ale no jest już tak dosyć przestrzennie. To na pewno nie jest szlak dla osób, które cierpią na lęk wysokości. Przyda się na pewno jakieś górskie obycie, odporność przed ekspozycją, przestrzenią. No po obu stronach jej tutaj nie zabraknie. Dziwny piruet wykonałem, ale chciałem wam pokazać to, co tam za moimi plecami. Tam widać też to podejście na Sienicką Przełęcz, taką ładną ścieżkę z tej perspektywy. No i tak rzeźko się zrobiło. Na co nie narzekam, bo jest chłodniej dzięki temu. Ten chodnik był tak wygodny, że przez chwilę czułem się nawet oszukany. Gdzie te trudy, gdzie te znoje? Do tej pory było bardzo spacerowo. Pod górę, ale jednak spacerowo. Wszystko zmieniło się po chwili. I chociaż ten fragment to jeszcze nie było to najtrudniejsze, to dało się wyczuć już nutkę wyzwania. W drodze na Świnicę nie brakuje przestrzeni. I tutaj każdy musi osobiście się upewnić, czy lęk wysokości zostawił w dolinie i czy to szlak dla niego. Jest i pierwszy łańcuch. W drodze na szczyt Świnicy nie zabraknie ich. Widzę, że tu taki niewielki próg skalny. No i założyłem też kask, bo nie ma tutaj zbyt wiele osób, minąłem tylko 2, więc jakiś deszcz spadających kamieni nie powinien mi grozić, ale tutaj już jest trudniejszy odcinek, więc zawsze pewnie lepiej go mieć. Po tym pierwszym fragmencie podejścia, później taki spacer trawersem, no i teraz jeszcze jeden krótki łańcuch i w taki sposób dotarłem do bardzo ciekawej przeszkody, ubezpieczonego przejścia przez żleb Blatona. I jak to niekiedy w Tatrach bywa, takie miejsca nadawane są ze względu na to, że albo ktoś dokonał jakiegoś niesamowitego wyczynu, na przykład przeszedł drogę w jakimś żlebie, kominie czy innej rysie, albo się poślizgnął i zginął. I niestety żleb Blatona to jest ten drugi przypadek. Nazwa nadana na cześć Jana Blatona, który tutaj poniósł śmierć. No i rzeczywiście ciągnie się i ciągnie, końca nie widać, ale to przejście jest ubezpieczone łańcuchami. Jak pewnie widzieliście, w niektórych płytach są takie wyżłobione miejsca na stopy. No i wydaje mi się, że główna trudność tego miejsca wynika z faktu, że no jest to miejsce eksponowane. Rzeczywiście tutaj teren się mocno obrywa, a przede wszystkim te płyty są dosyć gładkie i nachylone. No jeżeli jest ślisko, to pewnie nie trudno tutaj jakieś poślizgnięcie. Jesienne wycieczki, kiedy już jakieś przymrozki są, mogą być pewnie ryzykowne. A tutaj schodzę w kierunku takiego kolejnego bardzo ciekawego miejsca. I jak to z tatrzańskimi szlakami bywa, często miejsca takie nie są trudne dlatego, że same w sobie są trudne. Tylko dlatego, że można tu trafić na bardzo nieprzyjemne warunki, jak oblodzenia czy śnieg. Nie ma więc co dokładać roboty kartografom, no bo jak na mapie zamiast nazwy żleb Blatona zmieścić potem na przykład frazę żleb Blatona, Malinowskiej, Kowalskiego. Bez sensu. No i tutaj za moimi plecami są wrótka, czyli takie charakterystyczne wcięcie, dzięki któremu można się przewinąć na drugą stronę góry.
zrobiło się tak przyjemnie i kolorowo w tym słońcu. Minus taki, że nic nie widzę, bo słońce świeci w linii podejścia. Ale tutaj po takiej płycie teraz tylko do góry i później już ciągiem łańcuchów w zasadzie na sam szczyt. I tak zaczyna się to właściwe podejście na szczyt. To bardzo przyjemny fragment. Skała jest lita, nic tu nie jedzie spod nóg, a przestrzeń dopisuje. Nawet ręce przypominają sobie, że też są częścią ciała. Taki wdzięczny tatrzański odcinek, tyle że no pewnie nie każdemu aż tyle przestrzeni za plecami się spodoba. Ale to akurat każdy odbierze po swojemu. Kiedy byłem tutaj pierwszy raz, to mi się wydawało, że ten ciąg łańcuchów jest znacznie dłuższy i się tak podchodzi całymi godzinami, ale rzeczywiście to jest krótki fragment. Oczywiście to też subiektywne, ale rzeczywiście tutaj ten szlak jest ubezpieczony, prowadzić co prawda po takich płytach, ale w stopni też nie brakuje, są łańcuchy, można się nimi wspomóc, a tutaj dotarłem do takiego świetnego miejsca, będzie piękny kadr, jeżeli dotrzecie tutaj, koniecznie wyciągnijcie telefony. Uwaga! Przede mną kolejny ciąg łańcuchów, no i zbliżam się w taki sposób do szczytu, gdzieś tam już wisi nade mną. Zbliżam się też do takiej w zasadzie najciekawszej i chyba najtrudniejszej, uchodzącej za najbardziej niewdzięczną przeszkodę na szlaku. No i wyobraźcie sobie, że po pokonaniu tego widokowego zakrętu pozostał mi do przejścia już tylko ostatni fragment szlaku. To taki długi ciąg łańcuchów w dosyć stromym terenie. Trochę jak tam wcześniej, tylko bardziej. Stopni nie brakuje, a łańcuchy są jak te takie poręcze w autobusie. No miło wiedzieć, że są, nawet jeśli akurat w danym momencie się ich nie używa. Do tego świetne widoki, przestrzeń dookoła, no i ostatnia przeszkoda. Tam jest szczyt, więc w zasadzie zostało mi kilkanaście metrów podejścia. Tutaj teraz po takich głazach się wspinałem, no i dotarłem do ostatniego fragmentu ubezpieczonego łańcuchami, tego uchodzącego za taki najtrudniejszy, zwłaszcza że ekspozycja jest tutaj naprawdę konkretna. Chodzi o takie przewinięcie się przez taki uskok, gładki dosyć, więc to często niektórym sprawia problemy. Zobaczmy z bliska, jak wygląda. No i to jest ten fragment. Rzeczywiście taka dosyć gładka ta skała, mało stopni, ale jest łańcuch, więc trzeba się go złapać i kombinować. Tutaj też jest dobra rzeźba nieco niżej. No, pięknie jest. A do szczytu dosłownie 30 metrów na oko. Kilka uważnych kroków, ostatni eksponowany fragment i oto szczyt, gdzie kończy się to całe pod górkę, a zaczyna wow. Świnica ma to coś, o czym mówiłem na początku. Nie jest najwyższa, nie jest najtrudniejsza, ale jest bardzo przyjemnym balansem pomiędzy ciekawym podejściem, frajdą, no i widokami, po które chce się tu dreptać. Nie jest też jakoś przesadnie daleko. Nie dziwne więc, że to tak popularny szczyt. Widoki? Rzeczywiście świetne. Przy odrobinie wyobraźni można zobaczyć nawet ludzi stojących w korku na Zakopiance. I od razu robi się jeszcze przyjemniej, bo ja też stoję, tylko tutaj... Żartuję, ale nie z widokami. O poranku byłem gdzieś tam, na ukwieconej hali gąsienicowej, a potem w takiej zmieniającej się scenerii mijałem kolejne etapy wędrówki. Od zielonego dywanu po surowe otoczenie skał. Wzrok przykuwa Krywań. Góra tak dumna, że stała się narodowym symbolem Słowaków. Po jednej stronie Dolina Pięciu Stawów, a po drugiej Gąsienicowa z Kościelcem.
No od tej strony ciągle jest ładną piramidą, chociaż traci nieco uroku. Na zachodzie Kasprowy Wierch, Giewont, Czerwone Wierchy, czyli taka klasyka tatrzańska. A tam, gdzieś w oddali, grań, którą prowadzi Orla Perć. No i najwyższe tatrzańskie wierzchołki. Widok wart każdego zakwasu. Piękne widoki, ale pora wracać. No i będę podążał teraz po śladach podejścia, też w stronę Przełęczy Świnickiej. A to dlatego, że ten szlak prowadzący z Zawratu na Świnicę jest jednokierunkowy i można nim tylko podchodzić. Tak więc co mi pozostało? Tylko ten kierunek jest możliwy. Niesamowicie ładnie dzisiaj jest. Ano ładnie, ale mimo wszystko czasami musiałem zerknąć pod nogi. Zejście tym samym szlakiem to niby to samo, co wejście, tylko grawitacja bardziej pomaga. I jest jak powrót z wakacji. Droga niby ta sama, ale jest już jakoś inaczej. Złapałem się nawet na tym, że zacząłem zazdrościć tym podchodzącym, że to wszystko jeszcze przed nimi. Powodzenia, na razie. Keep on giving you grace while my heart's broken. But you take the time away to clear your head out. But I had so much to say, and you let me get away. Still, well, I still cry. Aż chciałoby się mema sparafrazować. Zobacz, Mateusz, przed chwilą szczyt, zaraz Świnicka Przełęcz, potem parking i znowu Wszystkich Świętych. Ale rzeczywiście sprawnie idzie mi to obniżanie się. Minąłem te najtrudniejsze fragmenty szlaku, staram się wrzucić jeszcze kilka klipów z turystami, bo to zawsze lepiej pokazuje skalę gór, no i to jak wyglądają te trudności w rzeczywistości. No i teraz sobie schodzę w kierunku już Przełęczy Świnickiej. Dopiero teraz mijają mnie osoby podchodzące na szczyt, ale jest tutaj zaskakująco spokojnie. Jest 8 sierpnia, czyli ciągle wakacje. Zamieniłem nawet kilka słów z osobami, które szły od Zawratu. I rzeczywiście było tam bardzo tłoczno, bo sporo osób zdecydowało się dzisiaj wchodzić na Orlą Perć. Tak więc to był świetny wybór, bo i pogoda dopisuje, no i tak spokojnie było, więc pozostaje tylko w zasadzie machać nogami. Tak sobie schodziłem, zadowolony z tej wycieczki, bo przecież piękne widoki i w ogóle, aż dotarło do mnie coś ciekawego. Życie to rzeczywiście takie jedno wielkie zobacz, Mateusz. Ostatni raz byłem tutaj 8 lat temu, a mam wrażenie, że wczoraj też kwitła wierzbówka. Przede mną już tylko taki chodnik, ten, który pewnie znacie już z podejścia, a tam widać Przełęcz. Zadowolony byłem więc podwójnie z bardzo udanej wycieczki, ale też z faktu, że w ostatnich tygodniach udało mi się znaleźć trochę wolnego, by wreszcie odwiedzić Tatry. No i może to znak od gór, by w napiętym grafiku postarać się częściej znajdować czas na coś przyjemnego. Zobacz, Mateusz, zaraz Przełęcz, za chwilę jesień. Już tylko w dół. Ruszam w stronę Doliny Gąsienicowej. No i do samego końca też zastanawiałem się, którędy schodzić. Wstępnie myślałem, żeby faktycznie może przejść w stronę Kasprowego Wierchu i tam albo z Przełęczy Liliowej, albo bezpośrednio ze szczytu ruszyć szlakiem. No ale zerknąłem z Przełęczy Świnickiej tutaj na ten szlak, na te zakosy. No i tak pomyślałem, kurczę, znowu tutaj jest tak spokojnie, tak mało osób. A to może już w takim klimacie niech ta wycieczka będzie. I rzeczywiście schodzi się tak w porządku. I nawet uknąłem sobie taką wizję, w której to siadam nad zielonym stawem gąsienicowym, gdzie powinno być w miarę spokojnie. Tam organizuję sobie jakieś drugie śniadanie przed powrotem na parking. No taka całkiem ładna wizja. Tak więc z bardzo ładnymi widokami jeszcze, bo te stawy zaczynają nabierać teraz kolorów. Są już rzeczywiście błękitne, rano takie trochę szare, posępne. No i w takim otoczeniu schodzę sobie dalej. All makes sense when looking back. 2020 in the moment lies slapped away. Some give, some only take. I get wise
wygodny chodnik na sam koniec tej wędrówki. To naprawdę miła rzecz, zwłaszcza, że zejście do Brzezin, skąd zaczynałem, to też taka autostrada. No i w zasadzie pozostała mi już końcówka. To też dobry moment, żeby się pewnie pożegnać. No bo tak jak mówiłem, jeszcze przede mną wizja śniadania nad zielonym stawem gąsienicowym. No i wydaje mi się, że ta świnica, jeżeli ktoś nie ma lęku wysokości, jest w miarę sprawny, ma jakieś górskie obycie, to taki dosyć wdzięczny szczyt. Oczywiście internetowa przyzwoitość nie pozwala mi powiedzieć, że to szczyt dla każdego. Wiem, że oglądacie ten kanał na różnym stopniu zaawansowania i chciałbym, że jeżeli szlak w ogóle miałby Was zaskoczyć, to żeby odbywało się to na zasadzie, że będziecie zaskoczeni tym, jak łatwo Wam poszło, a nie na odwrót, że Was zaskoczy ekspozycja i dopadnie jakiś atak paniki. A dobrze jest też się sprawdzić na jakichś innych szczytach. Takim szczytem może być na przykład Kozi Wierch z Doliny Pięciu Stawów albo Szpiglasowy Wierch, bo one są pewnie oczko niżej niż Świnica. A w dodatku są piękne, więc też warto je odwiedzić. No a teraz lecę na parking. Nie na parking, rozpędziłem się najpierw nad staw. A jeżeli Wam się podobało, to dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!